Ujawniamy ukryte motywy. Odsłaniamy fakty, teorie i tajemnice. Od odcisków palców po nagrania z kamer. Zbrodnie zapomniane przez czas, ale nie przez nas. Kryminalne opowieści zabiorą cię w mroczną podróż w głąb ludzkiego umysłu, gdzie rodzi się zbrodnia. Andy Polański zaprasza. Kobieta wracała z miłego wieczoru spędzonego z przyjaciółmi. Ulica była cicha, chłodne powietrze pachniało wiosenną nocą. W pewnym momencie usłyszała za sobą kroki, z początku powolne, potem coraz szybsze. Chwilę później mężczyzna dogonił ją i pchnął na ziemię. Zaatakował brutalnie. Kobieta cudem zdołała się wyrwać i uciec. To był pierwszy z wielu ataków, które przez kolejne lata miały sparaliżować strachem całe miasto Umeå. Przez prawie dekadę mieszkańcy żyli w lęku przed nieznanym napastnikiem, człowiekiem, który polował na kobiety w ciemnych zaułkach dzielnicy Haga. Prasa nadała mu przydomek Człowiek z Haga. To jedno z największych śledztw kryminalnych w historii kraju. Policja spędziła tysiące godzin nad analizą materiałów. Zebrano ponad 22 000 dokumentów. Uznano 14 000 osób za potencjalnie interesujące. Przesłuchano 3000 ludzi. Wykonano 1500 wizyt domowych i pobrano DNA od 777 mężczyzn. Śledztwo pochłonęło 30 milionów koron szwedzkich. Policja twierdziła, że większość tych pieniędzy i tak była przeznaczona na ich działalność operacyjną, ale niezależnie od tego widać jedno. Państwo zrobiło wszystko, by dopaść człowieka, który zmienił spokojne miasto w miejsce strachu. Maj 1999 roku. Była druga po północy, ulice Umeå pogrążone były w ciszy. 28-letnia Pia spędzała wieczór z siostrą. Zjadły kolację, potem poszły do baru na kieliszek wina. Około 1:00 w nocy postanowiły wrócić do domu. Była ciepła, wiosenna noc, z tych, które w Szwecji zwiastują długie, jasne dni lata. Mieszkały zaledwie 15 minut od centrum, więc ruszyły pieszo. Po drodze zatrzymały się w małej budce z burgerami, kupiły frytki na wynos i ruszyły dalej. Kiedy dotarły do skrzyżowania w dzielnicy Haga, Pia pożegnała się z siostrą i poszła sama w stronę swojego domu. Siostra zauważyła wcześniej kilku ludzi idących za nimi, ale gdy Pia została sama, ulica była już pusta. Szła ulicą Regemansgatan, zrelaksowana, uśmiechnięta, myśląc jeszcze o rozmowach z siostrą. Wtedy usłyszała kroki. Z początku daleko, potem coraz bliżej. Odwróciła się. Za nią szedł mężczyzna, którego nigdy wcześniej nie widziała. Był niski jak na Szweda, miał około 170 cm wzrostu. Wyglądał na nie więcej niż 25 lat. Patrzył na nią z dziwną determinacją, jakby nic innego poza nią nie istniało. Próbował objąć ją ramieniem, ale nie trafił. Pia odwróciła się w ostatniej chwili. Zamiast tego chwycił ją za ramiona i szarpnął z całej siły do tyłu. Najpierw była zaskoczona, potem przerażona. Zaczęła się bronić, wyrywać. Uciekła kilka kroków, ale on rzucił się za nią i dogonił. Zerwał z niej płaszcz tak brutalnie, że guziki rozleciały się na chodniku. Rozerwał rajstopy, wyrwał kolczyki z uszu. Pia zrozumiała, że chce ją chyba zgwałcić. Krzyczała tak głośno, jak tylko mogła, ale nikt jej nie słyszał. Ulica była pusta. Miasto spało. Mężczyzna przygniótł ją do ziemi, dławiąc się własnym gniewem. Pia próbowała się wyrwać. Wstała na chwilę, ale napastnik ponownie ją powalił. Przycisnął ją do zimnej trawy, usiadł na jej plecach. Zakrył jej usta dłonią, a drugą zacisnął na gardle. Dusił ją, aż zaczęło brakować powietrza. Wiedziała, że jeśli nie ucieknie teraz, zginie. Był brutalny, nie puszczał jej gardła ani ust, jakby jego dłonie były żelaznymi kleszczami. Kiedy wreszcie nieco rozluźnił uścisk, Pia wyszeptała cicho.
Proszę, obiecuję, że nie będę krzyczeć, tylko mnie nie krzywdź. Gdy napastnik uznał, że całkowicie panuje nad sytuacją, zaczął zsuwać z niej bieliznę spod długiej spódnicy. Pia była zbyt przerażona, by się poruszyć. Leżała twarzą do ziemi, czekając na to, co miało nastąpić. Przez chwilę nie działo się nic. Kiedy odwróciła głowę, zobaczyła, że mężczyzna jest wściekły i sfrustrowany. Nie mógł utrzymać erekcji. Nadal, stojąc za nią, chwycił ją za ramiona i zmusił, by się odwróciła i uklękła przed nim. Kiedy skończył, odepchnął ją brutalnie, jakby nagle sam siebie znienawidził. Krzyknął: uciekaj! Pia spojrzała w dół. Na jego nogach zobaczyła brązowe kowbojki, a obok siebie czarny plecak, który upadł na ziemię. W środku miała eleganckie czarne pantofle i małą torebkę, a w niej portfel, kartę kredytową, prawo jazdy i telefon komórkowy. Mężczyzna zauważył, że Pia patrzy w stronę plecaka. Podszedł do niego, postawił na nim stopę i powiedział: idź do diabła. Pia zerwała się na nogi i pobiegła, jakby całe jej ciało paliło się od strachu. Nie przestawała biec, dopóki nie dotarła do swojego mieszkania. W głowie miała tylko jedną myśl: oby mnie nie gonił. Bała się obejrzeć za siebie. Na szczęście miała przy sobie klucze, ręce jej drżały. Kiedy spróbowała otworzyć drzwi, w końcu weszła do środka i zatrzasnęła je za sobą. Przebrała się, usiadła na kanapie i siedziała bez ruchu. Gardło i szyja były spuchnięte, a z głowy wyrwane całe pasma włosów. Była w szoku. Pierwszą myślą było zapomnieć, udawać, że nic się nie stało, że to tylko zły sen. Ale w końcu podniosła słuchawkę i zadzwoniła do przyjaciela, Antona. Powiedziała mu, że wydarzyło się coś strasznego i poprosiła, żeby przyjechał. Anton zadzwonił do wspólnego znajomego i obaj ruszyli do jej mieszkania. Kiedy weszli, Pia wciąż siedziała na kanapie. Powiedziała, że nie chce dzwonić na policję, ale w głębi duszy wiedziała, że to jedyne wyjście. Wybrała numer 112, a jej przyjaciele usiedli po obu stronach, by ją wesprzeć. O 2:15 nad ranem do drzwi zapukało 2 policjantów. Zaczęli spisywać jej zeznania, gdy nagle zadzwonił telefon stacjonarny. Kto dzwoni o 2:00 w nocy? Pomyślała. Podeszła do aparatu i spojrzała na wyświetlacz. Zamarła. Numer był znajomy. To był jej własny telefon komórkowy, ten, który zniknął podczas napaści. Zajęło jej kilka sekund, by to pojąć. Napastnik musiał przeszukać jej plecak, znaleźć prawo jazdy i jej dane, a potem wyszukać numer w książce telefonicznej. A teraz dzwoni do niej w środku nocy. Po plecach przeszły jej ciarki. Dlaczego on to robi? Czy samo to, co jej zrobił, nie wystarczyło? Podniosła słuchawkę. Po drugiej stronie panowała cisza. Słychać było tylko ciężki oddech. Po 30 minutach telefon zadzwonił ponownie. Znów cisza i znów ten sam oddech. To był jeden z najbardziej niepokojących szczegółów w całej tej sprawie. Dlaczego gwałciciel dzwonił do swojej ofiary? Czy chciał utrzymać z nią kontakt? A może chciał ją zastraszyć, pokazując, że wie, gdzie mieszka? Cokolwiek nim kierowało, działało doskonale. Pia była przerażona do granic możliwości. Policjanci zostali z nią w mieszkaniu, a inny patrol zamknął teren wokół miejsca napaści. Zabezpieczono jej ubranie, a potem zabrano ją do szpitala. Badania skończyły się około 5:00 rano. Później Pia pojechała z funkcjonariuszami na miejsce zbrodni, by pokazać im dokładnie, gdzie i jak wszystko się wydarzyło. Śledczy znaleźli wiele śladów. Pies policyjny wskazał miejsce, gdzie na trawie znajdowała się sperma, a także porozrzucane rzeczy Pii. Buty, torebka, plecak i paragony, które zgubiła podczas ucieczki. Ostatnie przedmioty znaleziono niedaleko budynku przemysłowego należącego do firmy Motor Centralen. Ten szczegół miał się później okazać kluczowy dla rozwiązania sprawy. Telefon i karta kredytowa Pii nigdy się nie odnalazły. Fakt, że jej gwałciciel nadal miał przy sobie komórkę, przerażał ją najbardziej. Każdy dzwonek przypominał jej tamtą noc. Nie tylko ją zaatakował, okradł i dalej prześladował.
Podczas gdy Pia rozmawiała z policją, niski mężczyzna w czarnej skórzanej kurtce i brązowych kowbojkach wracał pieszo do mieszkania swojego brata w dzielnicy Haga. Klucz do lokalu odebrał wcześniej na stacji benzynowej, tuż obok swojego miejsca pracy w firmie Motor Centralen. Następnego dnia policja ponownie przeszukała okolice w świetle dnia i rozpytywała mieszkańców. Nikt niczego nie widział ani nie słyszał. Śledczy zwrócili się do operatora sieci komórkowej o rejestr połączeń wykonanych z telefonu Pii. Ustalono, że telefon logował się tylko do 2 wież przekaźnikowych, co oznaczało, że napastnik poruszał się pieszo i prawdopodobnie nie opuścił okolicy. Dziwne zachowanie, nie pasowało do żadnego znanego profilu sprawcy przestępstw seksualnych. Po otrzymaniu pełnych danych z billingów policja odkryła, że tej nocy z telefonu ofiary wykonano kilka połączeń. O 1:59 napastnik zadzwonił na infolinię operatora, o 2:11 na numer jednego ze znajomych zapisanych w książce adresowej, a o 2:22 na numer domowy. O 2:29, 7 minut po przybyciu policji do mieszkania Pii, próbował zadzwonić na bardzo podobny numer, ale zapomniał wpisać numeru kierunkowego, więc połączenie nie zostało zrealizowane. O 2:31 próbował ponownie, tym razem z poprawionym numerem, ale i to się nie udało. O 2:42 wykonał 2 kolejne połączenia na numer domowy, w odstępie zaledwie 30 sekund. Z analizy logowań wynikało, że telefon łączył się z różnymi stacjami bazowymi, co oznaczało, że sprawca chodził po okolicy, dzwoniąc z telefonu swojej ofiary. Życie Pii już nigdy nie wróciło do normalności. Fizyczne rany się zagoiły, ale psychiczne pozostawiły trwałe ślady. Nie była w stanie wrócić do pracy przez wiele lat. Policja była przekonana, że prędzej czy później złapie sprawcę. Mieli DNA, mieli dokładny opis. W mieście wielkości Umeå nie było wielu ludzi, którzy by do niego pasowali. Zatrzymano znanych przestępców seksualnych, pobrano próbki DNA, analizowano podobne sprawy, ale żaden wynik nie pasował. 6 miesięcy później gwałciciel zaatakował ponownie. To właśnie wtedy media po raz pierwszy nadały mu przydomek Człowiek z Haga. Tym razem jednej nocy zaatakował aż 3 kobiety. Miasto pogrążyło się w strachu. Była niedziela, 6 listopada 1999 roku o godzinie 2:30 nad ranem. 50-letnia Karin szła ulicą Brunnswagen w dzielnicy Haga, gdy usłyszała za sobą szybkie kroki. Tak szybkie, że brzmiały jak pośpieszny bieg. Przyspieszyła. Kroki również. Nagle ktoś ruszył biegiem. Skąd on się wziął, pomyślała. Przecież jeszcze przed chwilą ulica była pusta. Nagle Karin poczuła, że ktoś rzuca się nad nią od tyłu. Coś owija się wokół jej szyi. Nie potrafiła rozpoznać, co to jest, ale czuła chłód metalowej klamry, jakby skórzany pasek. Zaskoczona odruchowo zapytała: co ty do cholery robisz? Czego ty chcesz? Mężczyzna nie odpowiedział. Chwycił ją mocniej i ciągnął dalej, z dala od ulicznej latarni. Uścisk paska na jej gardle stawał się coraz silniejszy. Karin zaczęła się bać o życie. Chwyciła pasek obiema rękami, próbując poluzować go na tyle, by złapać oddech. Zdołała wyszeptać: co ty wyprawiasz? Napastnik wciąż milczał. Zamiast tego pociągnął pasek jeszcze mocniej. Karin prawie nie mogła oddychać. W desperacji zaczęła machać rękami, próbując go odepchnąć. To rozwścieczyło mężczyznę. Nim zdążyła się zorientować, uderzył ją z całej siły pięścią w twarz. Głowa odchyliła się jej do tyłu. Poczuła potężny ból za oczami i przez moment wszystko zawirowało. Z każdą chwilą czuła, że traci przytomność. Głowa pulsowała od ciosów, a pasek zaciskał się na jej szyi. Kiedy później opowiadała o wszystkim policji, nie pamiętała dokładnie, jak zdołała się uwolnić. Pamiętała tylko szarpaninę, ciosy w twarz i jego oczy, czarne od wściekłości. Leżał na niej okrakiem, ściągnął jej buty, a rajstopy rozdarł na strzępy. Karin była przerażona, a potem straciła przytomność. Kiedy się ocknęła, przez moment myślała, że to tylko koszmar,
Ale on wciąż tam był, wciąż nad nią, wciąż zdecydowany ją skrzywdzić. Nie wiedziała, co robił, gdy była nieprzytomna. Pamiętała tylko, że gdy zaczęła krzyczeć, natychmiast ją uciszył. Wspomnienia były zamglone. Wiedziała jedynie, że w pewnym momencie klęczała przed nim. Spojrzała w dół na jego brązowe kowbojki i półsztywnego penisa. Prawe oko miała opuchnięte, a po policzku spływała krew. Wiedziała, że ten człowiek jest nieobliczalny. Postanowiła więc zachować spokój, nie prowokować go. Zaczęła do niego mówić, próbowała nawiązać kontakt, by przypomnieć mu, że ma przed sobą człowieka. Słyszała kiedyś, że czasem rozmowa z napastnikiem, pokazanie mu, że ofiara ma rodzinę, może uratować życie. I wyglądało na to, że to działa. Mężczyzna poluzował uścisk paska. Karin powoli odsunęła się od niego. On sam pchnął ją lekko w bok, jakby chciał, żeby odeszła. Stała, cała drżała, płakała. Bała się. Podniosła torebkę i ruszyła przed siebie. Było zimno, a stopy bardzo ją bolały. Nie miała już butów. Spojrzała w stronę chodnika i zobaczyła, że leżą kilka metrów dalej. Podeszła, włożyła je z powrotem i ruszyła do domu. Ale on nie odszedł. Szła, a on szedł tuż za nią. Karin była w szoku. Myślała tylko o tym, by dotrzeć do mieszkania. Nie miała siły uciekać, a z oka lała się krew. Cała głowa pulsowała bólem. Kiedy doszli do budynku, mężczyzna kazał jej wyjąć klucze i otworzyć drzwi. Przerażona pomyślała, czy on chce zgwałcić mnie jeszcze raz? Tym razem w moim własnym mieszkaniu? A może chce tylko wiedzieć, gdzie mieszkam? W głowie kłębiły się miliony myśli. Kiedy przekroczyła próg, uświadomiła sobie jedno. On mnie zabije. Wtedy zrobiła ostatni desperacki ruch. Rzuciła się biegiem po schodach. Jej sąsiad, Late, mieszkał naprzeciwko. Zaczęła walić w jego drzwi jak oszalała. Gwałciciel nie spodziewał się takiego obrotu sprawy. Gdy usłyszał hałas, uciekł, zabierając ze sobą klucze do mieszkania Karin. Light otworzył drzwi, zaspany, i zobaczył sąsiadkę, zakrwawioną, roztrzęsioną, z podartymi ubraniami. Wpuścił ją do środka, a gdy doszła do siebie, zaprowadził ją do mieszkania, gdzie spali jej mąż i syn. Kiedy Karin weszła do środka, zdjęła ubrania i zauważyła, że nie ma na sobie bielizny. Założyła nową parę i owinęła się szlafrokiem. Chwilę później zauważyła krew na świeżej bieliźnie. Nie pamiętała dokładnie, co się wydarzyło. Wiedziała tylko, że coś się stało, coś, czego wolałaby nigdy nie pamiętać. O 2:52 zadzwoniła na policję. Funkcjonariusze przyjechali, zabezpieczyli jej ubrania i spisali zeznanie. Karin potrafiła dokładnie opisać swojego napastnika. Na podstawie jej relacji policyjny rysownik stworzył portret pamięciowy. Był niski, miał brązowe kowbojki i skórzaną kurtkę. Mówił po szwedzku bez żadnego obcego akcentu, w przeciwieństwie do opisu z pierwszego ataku. Na miejscu nie znaleziono śladów spermy, co sugerowało, że nie dokończył gwałtu. Policja obawiała się, że wciąż chodzi po ulicach Umeå i szuka kolejnej ofiary. Nie musieli długo czekać, by przekonać się, jak bardzo mieli rację. Kiedy Karin wciąż rozmawiała z policją, zbliżała się 3:00 nad ranem. Kilka ulic dalej 23-letnia Erika żegnała się ze swoją koleżanką z pracy Karlą. Wracały z restauracji w centrum Umeå, gdzie spędziły wieczór w większym gronie. Karla miała rower i zamierzała wracać do dzielnicy Olidem, a Erika do swojego mieszkania w Haga. Karla zaproponowała, że odprowadzi ją kawałek, zanim ruszy dalej. Szły, rozmawiając o wszystkim i o niczym. Kiedy dotarły do skrzyżowania, jakieś 100 metrów od domu Eriki, pożegnały się. Karla ruszyła na rowerze, a Erika pieszo dalej. Po chwili zauważyła, że z naprzeciwka idzie mężczyzna. Nie wiedziała, że zaledwie 10 minut drogi dalej inna kobieta właśnie została zaatakowana. Myślała, że to tylko jakiś pijany przechodzień. Mężczyzna zataczał się, kołysał się na boki z głową spuszczoną, rękami lekko rozłożonymi. Wyglądał, jakby wracał z imprezy. Eryka przyjrzała mu się przez chwilę, próbując rozpoznać twarz. Nie kojarzyła go, więc przestała zwracać uwagę. Jakiś dziwak,
Pomyślała i poszła dalej. Było późno, zimno, marzyła tylko o ciepłym łóżku. Kiedy się mijali, spojrzał na nią przez sekundę. W rękach miał coś, co wyglądało jak szalik. Później dowiedziała się, że to był pasek. Zanim zdążyła zareagować, rzucił się na nią, próbując zarzucić pasek na jej szyję. Erika w jednej chwili poczuła gniew, a nie strach. Odepchnęła go, krzycząc: „Co ty kurwa robisz?” Mężczyzna odpowiedział brutalnością. Pchnął ją na ziemię, próbował usiąść na jej okrakiem, ale Erika była szybka. Kopnęła go w brzuch, aż się zachwiał i zaczęła wrzeszczeć. Nie było jednak nikogo, kto by ją usłyszał. Była bardziej wściekła niż przestraszona. Miała tylko jedną myśl: nie dać się pokonać. Kopnęła go w krocze, potem w twarz. Wbiła mu paznokcie w policzki tak mocno, że poczuła, jak pęka mu skóra. Szarpali się, turlali po ziemi, kopniaki, ciosy i wrzaski. Był silny, znacznie silniejszy, mimo że byli podobnego wzrostu. W końcu Erika zdołała wstać. Już miała uciekać, kiedy uderzył ją w nos. Poczuła ostry ból i zawroty głowy. Przez moment myślała, że nie ucieknie. Czy naprawdę stąd wyjdę żywa? Pomyślała. Miała wrażenie, że śni, jakby biegła, ale nie mogła zrobić kroku. On był wściekły, skupiony, milczący. Cała jego energia była skierowana tylko na nią. Zebrała siły, kopnęła go kolanem i zaczęła biec szybciej niż kiedykolwiek. Odwróciła się po chwili i zobaczyła, że ucieka w przeciwną stronę, w kierunku centrum miasta. Zatrzymała się zdyszana, dopiero wtedy zauważyła, że biegnie boso. Buty musiały spaść podczas walki. Stopy piekły od zimnego asfaltu. Ruszyła w stronę domu swojej przyjaciółki, zapukała w okno sypialni. Przyjaciółka obudziła się i zobaczyła Erykę, całą we krwi, zapłakaną, z rozciętą twarzą. Wpuściła ją do środka. Eryka opowiedziała, co się stało. Zadzwoniły na policję, ale nikt nie odbierał. Wsiadły więc w samochód i pojechały prosto na komisariat. Po drodze minęły miejsce napaści. Eryka zauważyła na ziemi swoją torebkę. Zatrzymały się, by ją podnieść. W środku brakowało portfela. Kilka tygodni później ktoś znalazł go podczas spaceru z psem i oddał na policję. Ale prawo jazdy zniknęło. Sprawca znów zachował coś osobistego po ofierze. Kiedy dojechały do centrum, zobaczyły radiowóz. Zatrzymały go i opowiedziały, co się wydarzyło. Policjanci zrozumieli, że to ten sam napastnik, który godzinę wcześniej zaatakował Karin. Zabrali Erykę do szpitala, zabezpieczono krew, próbki spod paznokci, zdjęcia z obrażeń. W tym czasie o 3:30 nad ranem 18-letnia Kia wracała z nocnego klubu w Umeå. Mieszkała z rodzicami, ale tej nocy zatrzymała się u starszej siostry, bliżej centrum. Klub zamknięto o 3:00, ale zatrzymała się po drodze na hot doga i pogawędki ze znajomymi. Była w świetnym humorze. Stopy bolały ją od tańca, ale szła szybkim krokiem, by nie spóźnić się do siostry. Przechodziła przez tunel dla pieszych, który oddziela centrum od dzielnicy Haga, a potem weszła na ulicę Szyrgogatan. W mroku zauważyła, że sprzeciwka idzie niski mężczyzna. Pomyślała, że wygląda jak z lat 80. Skórzana kurtka, kowbojki. Minęli się, ale chwilę później ruszył za nią biegiem. Złapał jej torebkę. Kia krzyknęła: „Co ty do cholery robisz?” Szarpnęła, odzyskując torebkę. Wtedy uderzył ją w skroń. Upadła na ziemię. Przerażona, zostawiła torebkę i pobiegła ile sił w nogach. Zobaczyła, że mężczyzna ucieka w przeciwnym kierunku z jej rzeczami w ręku. Wpadła do mieszkania siostry i od razu zadzwoniła na policję. W tym czasie w całym Haga krążyły już patrole policyjne, ale napastnik zniknął bez śladu. Następnego dnia media eksplodowały. 3 ataki w jedną noc. Sprawca otrzymał przydomek. Człowieka z Haga. W Umeå, mieście 100 000 ludzi, nikt wcześniej nie słyszał o czymś takim. Kobiety przestały wychodzić po zmroku. Mężczyźni bali się iść za nimi ulicą, żeby nie zostać wzięci za gwałciciela. Gazety opublikowały opis. Niski mężczyzna, szwedzki wygląd, brązowe kowbojki, skórzana kurtka,
oczy pełne złości. Policja miała portret pamięciowy, ale nie upubliczniła go. To spotkało się później z ostrą krytyką. W tamtym czasie, w roku 2000, w Szwecji nie było jeszcze zwyczaju wykorzystywania mediów do łapania przestępców. Miasto ogarnęła paranoja. Kobiety nosiły w torebkach lakier do włosów, trzymały w dłoni klucze jako broń. Kursy samoobrony były przepełnione. Szkoły organizowały zajęcia karate dla dziewcząt. Firmy taksówkarskie wprowadziły kobiece taryfy, tańsze przejazdy i obowiązek, by kierowca czekał, aż pasażerka wejdzie do domu. Jeden z przedsiębiorców, Roger Corby, zorganizował grupę wolontariuszy, którzy odwozili kobiety do domów za darmo. Jego córka była nastolatką i bał się o jej bezpieczeństwo. Spędzał weekendowe noce za kierownicą, oferując kobietom podwózki. Moja córka, jak wiele innych dziewczyn, była przerażona, powiedział później dziennikarzowi. Nie mogłem po prostu siedzieć bezczynnie. Mimo to Roger wiedział, że musi coś zrobić. Zdołał zaangażować swoich znajomych, głównie przedsiębiorców, i przez prawie rok utrzymywali tę inicjatywę przy życiu. Dostaliśmy wtedy ogromny odzew, wspominał po latach. Zawsze jeździliśmy co najmniej we dwóch w każdym samochodzie, mieliśmy identyfikator ze zdjęciem. Na autach były naklejki, żeby każdy wiedział, kim jesteśmy i że można nam zaufać. Ludzie naprawdę z tego korzystali. Paradoksalnie, mimo strachu, to był dobry czas. Czuło się wspólnotę. Policja traktowała sprawę człowieka z Haga bardzo poważnie. W śledztwie uczestniczyło kilku funkcjonariuszy pracujących nad nią na pełen etat. W styczniu 2000 roku, zaledwie 2 miesiące po ostatnim ataku, przedstawiono pierwszy profil psychologiczny sprawcy. Według ekspertów Hagaman nosił kowbojki i skórzaną kurtkę w stylu lat 80., co jak stwierdzono świadczyło o tym, że nie interesował się modą, a więc prawdopodobnie skupiał się na innych aspektach życia. Profilerzy zakładali, że pracuje w środowisku zdominowanym przez mężczyzn, być może jest samozatrudniony. W dzieciństwie mógł mieć trudne relacje rodzinne, ojca nieobecnego lub zbyt dominującego. Matka mogła go zawieść, zdradzić jego zaufanie. Dorastając, prawdopodobnie miał problem z nawiązywaniem relacji. W szkole był uważany za dziwnego, choć niekoniecznie prześladowanego. Podobnie mógł być postrzegany w pracy jako introwertyk z niską inteligencją emocjonalną. Według raportu żył samotnie, a tuż przed napadem mógł doświadczyć odrzucenia, na przykład ze strony kobiety. Profilerzy uznali, że nigdy nie był w stałym związku. Nie wszystko w tym profilu było trafne i być może to właśnie tłumaczyło, dlaczego tak długo nie można było wpaść na jego ślad. W marcu 2000 roku zaatakował ponownie. Od pierwszego ataku minęło 6 miesięcy, od ostatniego 4. Tym razem nie czekał długo. Była niedziela, 19 marca, wczesny ranek. Sara, młoda kobieta, właśnie opuściła klub nocny. Była 1:13 w nocy. Wiedziała o zagrożeniu. Umeo od miesięcy żyło w strachu przed Hagamanem. Trzymała telefon w lewej ręce i rozmawiała z przyjaciółką, która niedawno przeprowadziła się do Sztokholmu. Dyskutowały o życiu w dużym mieście. Przyjaciółka próbowała ją przekonać, by również się przeniosła, ale Sara nie była do końca pewna. Bała się przestępczości, zatłoczonego metra i nieustannego pośpiechu. W Umeo czuła się bezpieczniej, to była jej rodzina, tu był jej dom. Zbliżała się do drzwi swojego budynku. W jednej dłoni trzymała telefon, drugą sięgnęła po klucze. Znalazła właściwy, wsunęła do zamka i już miała przekręcić, gdy poczuła, że ktoś ciągnie ją za płaszcz od tyłu. Odwróciła się. Zobaczyła mężczyznę w ciemnej skórzanej kurtce. Serce zaczęło jej bić jak oszalałe. Zaczęła krzyczeć z całych sił. Jej przyjaciółka, wciąż po drugiej stronie telefonu, usłyszała wszystko. Krzyk, szamotaninę, a potem ciszę. Sara, co się dzieje? Wołała przerażona. Mężczyzna wpadł w szał, gdy usłyszał krzyk Sary. Uderzył ją w twarz. Sara, drżąc, powiedziała: chcesz mój telefon? O co ci chodzi? Ale nie przestawała krzyczeć, błagając o pomoc. On zignorował pytanie. Sara wciąż trzymała telefon w lewej dłoni.
Podała go w jego stronę, mówiąc: proszę, weź go, tylko mnie zostaw. Napastnik nawet nie sięgnął po telefon. Zamiast tego złapał ją mocno za ramiona, ściskając tak, że nie mogła się ruszyć. Klucz nadal tkwił w zamku. Sara desperacko sięgnęła po niego, przekręciła, a potem zaczęła odpychać napastnika, wymachując rękami przed jego twarzą. Z trudem, ale zdołała otworzyć drzwi. W tym samym momencie telefon wypadł jej z dłoni i upadł na ziemię, na zewnątrz budynku. Zatrzasnęła drzwi i zablokowała je od środka. W tej samej chwili jej przyjaciółka, która wciąż słyszała wszystko przez komórkę, zadzwoniła na policję z telefonu stacjonarnego, zgłaszając napaść. Kilka ulic dalej inna kobieta wracająca z restauracji widziała całe zajście z oddali. Była zbyt daleko, by zareagować, ale widziała, jak mężczyzna szarpie Sarę przy drzwiach. Krzyczała: patrzcie, co on robi! Halo, ktoś to widzi? Nikt jednak nie odpowiedział. Tymczasem Sara była już bezpieczna za zamkniętymi drzwiami, a napastnik uciekł w kierunku wschodnim, w stronę kampusu uniwersyteckiego, niedaleko szpitala. Sąsiadka Sary, słysząc hałas na klatce, otworzyła drzwi. Zobaczyła ją zapłakaną, roztrzęsioną, z rozdartym płaszczem. Wciągnęła ją do środka i razem zadzwoniły na policję. Funkcjonariusze potraktowali zgłoszenie bardzo poważnie. Wysłano 3 radiowozy, które natychmiast zaczęły patrolować okolice i przepytywać świadków. Była 1:22 w nocy. Kobieta, która widziała napaść z daleka, podbiegła do zaparkowanego taksówkarza i poprosiła, żeby ruszył za napastnikiem. Taksówkarz, jak każdy w Umeå, wiedział o człowieku z Haga. Nie wahał się ani chwili. Ruszyli w jego stronę, ale po kilku minutach mężczyzna zniknął, jakby rozpłynął się w powietrzu. Tak samo jak poprzednio. Zaledwie pół godziny po ataku na Sarę inna kobieta, 22-letnia Mia, żegnała się ze swoją przyjaciółką. Obie byłe studentki spędziły wieczór w pubie Corona na terenie kampusu. Była 1:45 nad ranem. Mróz sięgał -10 stopni Celsjusza. Zmarznięte spieszyły do akademika. Przyjaciółka Mii odjechała na rowerze, a ona ruszyła pieszo w przeciwną stronę. Ulice były ciche i puste. Większość ludzi została w domu. Śnieg skrzypiał pod stopami. Ten charakterystyczny, ostry dźwięk, który znają wszyscy, którzy choć raz chodzili zimą po świeżym puchu. Po kilkudziesięciu metrach Mia zauważyła niskiego mężczyznę idącego z naprzeciwka. Poruszał się wolno, ociężale, ale gdy zbliżyła się do niego, rzucił się na nią z pełną siłą. Był brutalny, bezlitosny. Mia upadła w śnieg, a on próbował ją przygnieść całym ciężarem ciała. Zaczęła się szarpać, walczyć o życie. Zdarł z niej płaszcz, próbował ściągnąć spodnie. Mia z całych sił próbowała się wyswobodzić, ale on usiadł na niej okrakiem, przygniatając ją do ziemi. Kolana wbił jej w ramiona, unieruchamiając ręce. Jej opór tylko go rozjuszył. Wcisnął palce w jej oczy, jakby chciał je wydusić z oczodołów. Mia krzyczała z bólu. Nie widziała już prawie nic, bała się, że straci wzrok. Ból był potworny. Walczyła dalej, próbowała uwolnić rękę. W końcu udało się wyswobodzić jedną z nich. Zamachnęła się i uderzyła go w krocze. Kiedy Mia uderzyła go w krocze, mężczyzna syknął z bólu, ale zamiast się cofnąć, przycisnął dłoń do jej ust, próbując ją uciszyć. Mia ugryzła go. Poczuła jednak w ustach gruby, duszący zapach skóry. Miał na sobie rękawiczki. To go rozwścieczyło jeszcze bardziej. Uderzył ją z całej siły w ramię, a potem ponownie ją powalił. Mia krzyczała raz po raz, wołając o pomoc, błagając, żeby ktoś ją uratował od tego szaleńca. Kiedy zaczęła krzyczeć jeszcze głośniej, przeciągnął ją przez ulicę w stronę zadrzewionego terenu, bliżej szkolnych budynków. Tam, za czerwonym kontenerem, rzucił ją na ziemię między kontenerem a ścianą budynku. Z drogi nie było już ich widać. W budynkach też nie było już nikogo. Napastnik był niski, miał może 20 kilka lat. Nie zasłaniał twarzy, jego oczy, zimne, pełne wściekłości, wpatrywały się w nią bez mrugnięcia. Rozpiął spodnie, ściągnął je za kolana i zmusił do czynności seksualnej. Mia próbowała odwrócić głowę, ale trzymał ją za kark.
Czuła mdłości, a serce waliło jej z przerażenia. Było zimno. Zerwał z niej spodnie, a mroźne powietrze przeszyło nagą skórę. Jej błyszczący top był porwany, a po policzku spływała krew. Na śniegu pojawiła się ciemnoczerwona plama. Gwałcił ją. Kiedy próbowała się opierać, zasłaniał jej usta i gardło dłonią, przyciskając do ziemi. Mia nie mogła oddychać. Przewracał ją z boku na bok, jakby sam nie wiedział, co chce z nią zrobić. W końcu stracił wzwód. Wpadł w furię, jakby to była jej wina. Zaczął ją dusić. Mia próbowała złapać go za ręce, by poluzować uścisk, ale im bardziej się broniła, tym bardziej zaciskał palce na jej gardle. Świat zaczął jej wirować. Była pewna, że umrze. Na moment straciła przytomność. Nie wiedziała na jak długo. Kiedy później opowiadała policji, powiedziała, że miała wrażenie, iż on delektował się władzą nad jej życiem. Niech to się skończy. Proszę, niech to się skończy, pomyślała, leżąc nieruchomo. Zamknęła oczy, ale on nie przestawał. Zamiast tego zakrył jej nos i usta jedną dłonią, a drugą rozchylił jej powieki, zmuszając ją, by na niego patrzała. Ból był nie do zniesienia. W końcu się uspokoił. Zapytał tylko: masz kartę kredytową? Mia wyszeptała: nie, ale mam trochę drobnych w kieszeni. Była sparaliżowana strachem. Błagała: proszę, nie zabijaj mnie. Proszę, pozwól mi żyć. Jej słabość znów go pobudziła. Złapał ją ponownie za szyję, tym razem jeszcze mocniej. Zaciskał palce coraz bardziej. Mia poczuła, że umiera. Zamknęła oczy. Każda część ciała ją bolała. Wtedy rozchylił jej powieki na siłę, a w prawym oku coś pękło. Ból był tak ostry, że straciła przytomność po raz drugi. Kiedy się ocknęła, leżała kilkanaście metrów dalej, w innym miejscu. Zobaczyła go. Stał oparty o budynek, patrzył na nią. Słyszała zbliżający się samochód, ale była zbyt słaba, by krzyczeć. Kiedy zauważył, że otworzyła oczy, uciekł. Po chwili wrócił. Podszedł, ściągnął jej buty, usiadł na niej i uderzył ją w twarz. Straciła przytomność po raz trzeci. Zabrał buty, by zmylić psy tropiące. Jego stopy były tak małe, że potrafił chodzić w damskim obuwiu. Tamtej nocy włożył wysokie kozaki na obcasie. Około 2:30, godzinę po ataku, mężczyzna imieniem Pat wracał z biblioteki, gdzie uczył się do egzaminu. Kiedy miał przejść przez ulicę, zobaczył niskiego mężczyznę wychodzącego zza zaspy śniegu. Mężczyzna wyglądał na pijanego, jego oczy były dzikie i szalone. Pat przestraszył się, że może go zaczepić, więc postanowił się nie odzywać. Na szczęście mężczyzna po prostu przeszedł obok i zniknął. Kilka minut później strażnik kampusu Anders odbywał swój ostatni obchód. Było zimno, na ulicach prawie nikogo. Kiedy przejeżdżał obok kontenera, zobaczył czarny worek na śmieci leżący na trawie. Dziwne, pomyślał. Kto by wyrzucał śmieci w takim miejscu? Podjechał bliżej. Kiedy się zbliżył, zamarł. To nie był worek. To była kobieta. Zatrzymał samochód i podbiegł. Mia leżała skulona w śniegu. Cicho wyszeptała: proszę, pomóż mi. Była naga od pasa w dół, cała we krwi. Nie była w stanie wstać. Oczy miała podbite, ubranie rozdarte, a na śniegu wokół niej tworzyła się ciemna plama krwi. Sweter miała podciągnięty aż pod biust. Nie miała butów. Gdzie twoje buty? Zapytał strażnik, nie mogąc uwierzyć, że ktoś może biegać boso po takim mrozie. On je zabrał, wyszeptała Mia. O 3:12 Anders zadzwonił na policję. Pierwszy patrol, który przybył na miejsce, zabrał Mię do szpitala. Godzinę wcześniej funkcjonariusz Nilsson, kończąc nocny dyżur, patrolował ulicę Umeå w poszukiwaniu niskiego, 20-letniego mężczyzny, tego, którego media nazwały człowiekiem z Haga. To on był wysłany do Sary. Znał dokładny opis sprawcy i był zdeterminowany, by go znaleźć. Ale jego zegarek pokazywał już 2:06. Miał kończyć zmianę.
Pożegnał się z kolegami, wsiadł do samochodu i ruszył w stronę domu przez dzielnicę Haga. Myślał jeszcze o napaści, kiedy zauważył niskiego mężczyznę idącego chodnikiem. Od razu zawrócił. Opis pasował idealnie. Jechał za nim, obserwując go w lusterku. Widział, jak mężczyzna skręca między dwa bloki, jakby chciał zniknąć z pola widzenia. Nilsson wiedział, że to on. Zgodnie z procedurą nie mógł jednak ścigać go sam. Wezwał więc wsparcie. Minęło 10 minut, zanim przyjechało 2 kolejnych funkcjonariuszy. W tym czasie człowiek z Haga zniknął. Policjanci postanowili sprawdzić każdy budynek w okolicy. Otworzyli wszystkie drzwi, oprócz jednych. Za tymi właśnie drzwiami ukrywał się sprawca. Stał w ciemności, kilka metrów od nich, kiedy przechodzili obok. Nie mieli pojęcia, że był tuż. Po kilku minutach ruszyli na kampus, by zabezpieczyć miejsce zbrodni. Gdy radiowóz odjechał, człowiek z Haga wyszedł z ukrycia i spokojnie wrócił do mieszkania swojego brata, gdzie zwykle nocował po piątkowych i sobotnich imprezach. To była pierwsza noc, gdy policja była o krok od jego schwytania, ale miało minąć jeszcze 6 długich lat, zanim poznali jego nazwisko. W marcu 2000 roku, gdy wiadomość o napaściach obiegła media, człowiek z Haga stał się jeszcze bardziej znany. Miasto żyło strachem. Wszyscy wiedzieli już, że nie tylko gwałci, ale próbuje też zabijać. Policja pracowała dniami i nocami. Zabezpieczono DNA z miejsca zbrodni i ustalono, że napastnik nosił buty Mii. Dzięki temu jego opis stał się jeszcze bardziej szczegółowy. Nie tylko był niski, miał też na sobie damskie kowbojki. Policjanci odwiedzili każdy sklep obuwniczy w Umeå, pytając, czy ktoś sprzedawał buty mężczyźnie o bardzo małych stopach. I w końcu zdecydowano się upublicznić portret pamięciowy sprawcy. Kiedy 16-letnia Louise rano otworzyła gazetę i zobaczyła jego twarz, zamarła. Natychmiast go rozpoznała. To był ten sam mężczyzna, który zaatakował ją 2 lata wcześniej. Był 2 sierpnia 1998 roku. Louise miała wtedy zaledwie 14 lat. Tego wieczoru była z przyjaciółką w centrum Umeå. Około 1:00 w nocy postanowiły wrócić pieszo do Haga. Kiedy koleżanka skręciła do swojego domu, Louisa została sama. Ruszyła w stronę swojego mieszkania, a w powietrzu czuła już chłód późnej letniej nocy. Po kilku minutach usłyszała za sobą kroki. Odwróciła się i zobaczyła niskiego mężczyznę, który szedł szybko z zaciętą zimną twarzą. Zaniepokojona skręciła w lewo, próbując zgubić go z oczu, ale on szedł za nią. Zanim zdążyła się obejrzeć po raz kolejny, poczuła silne uderzenie w plecy. Upadła na kolana. Ból przeszył ją momentalnie. Louise zerwała się na nogi, próbując uciekać, ale napastnik był już tuż za nią. Chwycił ją i przytrzymał w żelaznym uścisku. Zepchnął ją z powrotem na ziemię. Leżała, gdy kopnął ją z całej siły w plecy. Był rozsierdzony. Cała ta wściekłość skierowana była właśnie na nią. Louise zobaczyła w jego oczach coś, czego nie zapomni do końca życia. Czystą nienawiść. W pewnym momencie znalazła się na brzuchu z twarzą wciśniętą w ziemię. Mężczyzna usiadł na jej plecach i wyciągnął pasek, który owinął wokół jej szyi. Zaczęła krzyczeć, błagać o pomoc, ale on tylko zaciskał pasek coraz mocniej. Później Louise opowie policji. To było tak, jakby się mną bawił, jak kot, który dręczy mysz. Kiedy wydawało się, że gorzej być nie może, rozluźniał uścisk, pozwalając jej złapać oddech, jakby chciał, by uwierzyła, że ma szansę uciec, po czym znów zaciskał pasek jeszcze mocniej. W pewnym momencie straciła przytomność. Kiedy odzyskała świadomość, usłyszała jego krzyk. Krzyczał słowo piekło. Napastnik zobaczył wtedy mężczyznę na rowerze, który jechał w ich stronę. Szybko wstał, ściągnął Louise z ziemi i wrzucił do pobliskiego potoku. Chwycił jej torebkę i uciekł. Louise, półprzytomna, wpadła do wody. Zaczęła tonąć, ale ostatkiem sił przebudziła się i zrozumiała, że musi się wydostać.
Mężczyzna na rowerze, który widział całe zdarzenia z daleka, podbiegł i pomógł jej wyjść z wody. Gdy Louise wróciła do domu, rodzice natychmiast wezwali policję. Funkcjonariusze chcieli z nią porozmawiać, więc Louise sama wzięła słuchawkę. Ale jak później wspomniała, nikt jej nie potraktował poważnie. To był rok 1998 i nikt jeszcze nie słyszał o człowieku z Haga. Policjanci nie uwierzyli w jej historię. Ciągle pytali, czy piła alkohol i nigdy nie spisali z nią formalnego zeznania twarzą w twarz. Dopiero po kilku latach, gdy fala gwałtów w Umeå stała się znana w całym kraju, Louise natychmiast połączyła fakty. Sposób działania dokładnie ten sam. To samo miejsce, dzielnica Haga. Ale dopiero gdy opublikowano portret pamięciowy, Louise nie miała już żadnych wątpliwości. To był ten sam człowiek. Skontaktowała się ponownie z policją, a funkcjonariusze ponownie otworzyli jej sprawę w marcu 2000 roku, zaraz po ataku na kampusie uniwersyteckim. Niestety, ponieważ nie przeprowadzono wtedy żadnych oględzin miejsca zbrodni, a jej obrażenia nie zostały udokumentowane, śledczy mieli jedynie zeznanie Louise. To nie wystarczyło, by postawić mu zarzuty. Jak się później okazało, człowiek z Haga nigdy nie przyznał się do tej napaści. Powód był prosty. Louise miała wtedy 14 lat, a przyznanie się do tego czynu oznaczałoby wyrok za przemoc seksualną wobec dziecka. 9 miesięcy później doszło do kolejnego ataku. Tym razem ofiarą była Evelyn, 15-letnia dziewczynka z Umeå. Był grudzień 2000 roku. Evelyn spędziła wieczór u przyjaciółki, oglądały popularny program Celuj w gwiazdy. Około 16 wieczorem wyszła do domu. Szła szybko, zimno przenikało ją do kości. Na głównej ulicy Bule zauważyła mężczyznę w różowej koszuli z podwiniętymi rękawami. Nie miał na sobie kurtki. Pomyślała, musi mu być strasznie zimno. Ona sama miała na sobie zimowy płaszcz i 2 pary spodni. Minęli się. Spojrzała na niego tylko przelotnie. Kilka sekund później usłyszała kroki za sobą. Zanim zdążyła się odwrócić, poczuła jego dłonie na szyi. Próbowała krzyczeć, ale natychmiast zasłonił jej usta dłonią. Uderzył ją w twarz i rzucił na ziemię. Evelyn próbowała się bronić, ale była tak drobna, przecież miała tylko 15 lat. A on, mimo niewielkiego wzrostu, był niezwykle silny. Napastnik rzucił Evelyn na brzuch, przyciskając ją mocno do ziemi. Jej policzek zetknął się z lodowym, ośnieżonym asfaltem. Nie mogła wydać z siebie żadnego dźwięku. Mężczyzna stał nad nią, pochylony, trzymając jej ręce wykręcone do tyłu. Warknął z wściekłością. Lepiej zachowuj się spokojnie, bo zaraz naprawdę będzie boleć. Zaczął ściągać jej spodnie, 2 pary. Evelyn miała na sobie czarne, obcisłe leginsy i na wierzchu luźne dżinsy, by chronić się przed zimnem. Dżinsy zsunął bez trudu, ale leginsy okazały się zbyt ciasne. Szarpnął kilka razy, potem przestał. Chwycił ją, podniósł z ziemi i zmusił, by klęknęła przed nim. Kazał jej wykonywać czyn seksualny. To trwało dłuższą chwilę. Wreszcie pociągnął ją za ramię, postawił na nogi i powiedział, żeby spadała. Evelyn rzuciła się do ucieczki, ale spodnie plątały jej się przy kostkach. Potknęła się, przewróciła, więc w panice zrzuciła buty. Ściągnęła spodnie i pobiegła dalej, tylko w skarpetkach. Biegła na oślep przez zimną noc, aż w końcu dotarła do domu. Drzwi otworzyli jej rodzice. Była roztrzęsiona, płakała, ale zdołała wydusić, co się stało. Jej ojciec natychmiast zadzwonił na policję. Patrol przyjechał w kilka minut. Policjanci spisali zeznanie i potraktowali sprawę jako usiłowanie gwałtu. Na miejsce wysłano psa tropiącego, by odnaleźć ślady napastnika. Evelyn powiedziała, że straciła torebkę, w której miała portfel i telefon, a także, że zostały tam jej buty i dżinsy. Funkcjonariusze odnaleźli te rzeczy rozrzucone wokół miejsca ataku i zabrali je do laboratorium. Pies podjął trop, prowadząc policjantów przez dzielnicę, ale ślad urwał się zaledwie przecznicę od lokalnej restauracji. W tym samym czasie, w środku nocy, właśnie w tej restauracji
W firmowej kantynie warsztatu samochodowego Motor Centralen trwała impreza integracyjna. Degustacja piwa, śmiech, gwar. Wszyscy już trochę pijani. Nikt nie zauważył, że jeden z mężczyzn zniknął na chwilę tuż przed północą. A kiedy niewysoki mężczyzna o drobnych stopach wrócił, zachowywał się zupełnie normalnie. Policja zaczęła typowe działania. Pukanie do drzwi, rozmowy z mieszkańcami, przeszukanie terenu. Nie byli jednak pewni, czy to rzeczywiście atak człowieka z Haga. W końcu Bule leżało prawie 1,5 kilometra od Haga, a sama napaść była mniej brutalna niż poprzednie. Nie znaleziono też żadnych śladów DNA. Nie było więc dowodu, który mógłby połączyć sprawę z tamtym seryjnym napastnikiem. Jeden z ambitnych śledczych zadzwonił do restauracji, dowiadując się, że tej nocy rzeczywiście odbywała się tam impreza pracowników Motor Centralen. Ale ponieważ sprawa została uznana za pojedynczy incydent, nie powiązano tego z człowiekiem z Haga. Nikt nie poszedł dalej tym tropem. A gdyby to zrobili, znaleźliby swojego sprawcę wśród mechaników Moto Centralen. Portret pamięciowy był trafiony w punkt, a jego niewielki wzrost i drobne stopy powinny od razu wzbudzić podejrzenia. To był drugi raz, gdy policja niemal go miała. Tymczasem do komendy wciąż napływały anonimowe zgłoszenia i podejrzenia. Śledczy sprawdzali każde, ale żadne nie doprowadziło do przełomu. Aż 1,5 roku po napaści na Evelyn w marcu 2002 roku na biurko śledczych trafił anonimowy list pisany ręcznie. Autor pisał, że zna mężczyznę, który mieszkał kiedyś niedaleko miejsc ataków w Haga i że jest niski oraz że ma małe stopy, które wyglądają dokładnie tak jak na opublikowanym szkicu. Policja postanowiła wezwać go na przesłuchanie. Mężczyzna potwierdził, że kiedyś rzeczywiście mieszkał w Haga i dobrze zna okolice uniwersytetu, bo często bywał tam z racji pracy. Ale miał alibi. W noc, gdy Mia została napadnięta, on był poza miastem. Rodzina i znajomi to potwierdzili. Zapytano go, jaki nosi rozmiar buta. Potwierdził 41, podczas gdy Hagaman miał według świadków około 38. Śledczy zapytali też, czy posiada brązowe kowbojki, albo czy zna kogoś, kto takie nosi. Odpowiedział, że nie. Nie było więc podstaw, by go zatrzymać. Zanim jednak wyszedł, zapytano go, czy zgodzi się dobrowolnie oddać próbkę DNA. Zgodził się bez wahania. Policja natychmiast wysłała próbkę do laboratorium z prośbą o pilne porównanie z materiałem z miejsc zbrodni. Ludzie w Umeå byli głęboko wstrząśnięci tym, co się działo. Miasto żyło w nieustannym strachu, a śledczy robili wszystko, co mogli, by jak najszybciej odnaleźć człowieka, który od lat terroryzował kobiety w tym mieście. Pod presją rozwiązania sprawy policja jednak nie zleciła pełnego DNA mężczyzny, którego właśnie przesłuchano. Zamiast tego wykonano jedynie częściowy test, szukając konkretnych markerów, które mogłyby wykluczyć podejrzanych. Kiedy wyniki wróciły jako negatywne, śledczy uznali, że to nie on i skupili się na kolejnych tropach. Nie wiedzieli, że gdyby wtedy zlecili pełne porównanie DNA, odkryliby coś, co mogłoby zakończyć tę historię kilka lat wcześniej, bo mężczyzna, którego przesłuchiwali, był bratem człowieka z Haga. To był już trzeci raz, kiedy policja była o krok od schwytania seryjnego gwałciciela. Po napaści na 15-letnią Evelyn w grudniu 2000 roku sprawca zniknął na 5 długich lat. Pierwsze 2 lata ludzie wciąż żyli w nieustannym strachu. Każdy samotny krok po zmroku mógł być przecież ich ostatnim. Kobiety chodziły parami, a mężczyźni, nawet przypadkiem idąc za nimi, wzbudzali ich panikę. Ale z czasem strach ustąpił. Niektórzy wierzyli, że trafił do więzienia za inne przestępstwo, inni, że po prostu nie żyje. Byli też tacy, którzy sądzili, że to był student, który po prostu wrócił do rodzinnego miasta i ułożył sobie życie na nowo. 5 lat po ostatnim znanym ataku komendant policji w Umeå zarządził ponowny przegląd całej sprawy. Policja wciąż miała DNA sprawcy, miała też portret pamięciowy i profil psychologiczny. Musimy go w końcu dorwać, pomyślał komendant.
Do sprawy przydzielono nowych detektywów. Zaczęli od zera. Przeglądali każdą teczkę, każdy raport, każdą notatkę z przesłuchania świadków. Ale zanim zdołali zakończyć analizę, człowiek z Haga uderzył ponownie. Była sobota, 10 grudnia 2005 roku. Na południowym brzegu Umelven w dzielnicy Tek 51-letnia Krystyna leżała na plecach, patrząc w niebo. Nad nią gwiazdy, wokół cisza absolutna. A w jej głowie tylko jedna myśl. Czy tak wygląda niebo? Zimno przenikało aż do kości. Temperatura spadła do -9 stopni Celsjusza. Jej bielizna i rajstopy były ściągnięte do kostek. Leżała na zamarzniętej ziemi, porzucona na pewną śmierć przez szaleńca. Muszę wrócić do domu, powtarzała w myślach. Zaczęła się czołgać pod górę, po zboczu, z którego wcześniej została zrzucona. Pod sobą słyszała szum rzeki. Każdy ruch sprawiał jej ból, ale nie mogła się zatrzymać. Bała się, że on wróci. Co chwilę odwracała się za siebie, przekonana, że zaraz zobaczy jego sylwetkę w mroku. Jednocześnie bała się tego, co czeka na szczycie wzgórza. Czy on tam stoi, czekając, by dokończyć to, co zaczął? Nie miała jednak wyboru. Jeśli chciała żyć, musiała dotrzeć do domu. Po drodze znalazła swoją torebkę, jedną z rękawiczek i grzebień. Drżała z zimna i ze strachu, ale podniosła je i szła dalej. Próbowała krzyczeć o pomoc, ale gardło paliło od uścisku paska, którym ją dusił. Krew spływała z lewej strony głowy, gdy błąkała się ciemnymi, pustymi uliczkami Tegu. Kiedy w końcu dotarła pod swój dom, jej dłonie były tak zgrabiałe z zimna, że ledwo mogła wydobyć klucze z torebki. Po kilku nieudanych próbach udało jej się otworzyć drzwi. Wbiegła do środka i natychmiast zadzwoniła na 112. W cieple mieszkania spojrzała w lustro w przedpokoju i wtedy świat na chwilę zamarł. Zrozumiała, że tam, gdzie kiedyś było jej lewe ucho, została tylko zakrwawiona rana i strzępy skóry. Mężczyzna odgryzł jej ucho. Kilka minut później ktoś zaczyna walić w drzwi. To 2 policjantów. Krystyna otwiera, chwiejąc się na nogach. Jest w szoku. Jej brązowy sweter i spódnica w niebieskie kwiaty są zmięte i przesiągnięte lodem, bo wcześniej leżała na zamarzniętej ziemi. Nie ma na sobie zimowego płaszcza, na dłoni ma tylko jedną rękawiczkę. Chodzi tam i z powrotem po mieszkaniu, próbując zebrać myśli, ale wciąż powtarza tylko jedno. On odgryzł mi ucho. On naprawdę odgryzł mi ucho. Z czasem, krok po kroku, obraz nocy zaczyna się w jej głowie klarować. Krystyna składa policjantom szczegółowe zeznanie. Opisuje mężczyznę, jego twarz, sposób, w jaki się poruszał i miejsce, gdzie doszło do napaści. Krew wciąż spływa jej po szyi z rozerwanego ucha. Policjanci natychmiast wysyłają patrol na miejsce zdarzenia, by zabezpieczyć teren i szukać śladów napastnika. W eter idzie komunikat radiowy. Sprawca to szwedzkiego pochodzenia mężczyzna, około 170 cm wzrostu, wiek między 20 a 30 lat. Ubrany w ciemny płaszcz, prawdopodobnie z kapturem pod spodem. Policjanci wiedzą od razu. To on. Człowiek z Haga wrócił. Krystyna zostaje od razu zabrana do szpitala. Jedzie karetką w asyście funkcjonariusza. Po drodze udaje jej się złożyć bardziej spójną relację z nocy. Opowiada, że wcześniej w piątek wieczorem była na kolacji z przyjaciółką. Potem poszły do baru niedaleko restauracji i tam wypiły po 2 drinki, a około 1:00 w nocy Krystyna postanowiła wrócić do domu. Jak większość mieszkańców Umeå zdecydowała się iść pieszo. Do domu miała niecałe 20 minut drogi. Wystarczyło przejść mostem nad rzeką Umelven. Było zimno, ale miała ciepły płaszcz i rękawiczki. Minęło już 5 lat od ostatniego ataku i kobiety w mieście zaczęły znowu czuć się bezpiecznie. Krystyna dotarła do północnego końca mostu i zaczęła iść lewą stroną jezdni. W połowie drogi zauważyła sylwetkę człowieka, ciemną, niepewną, zataczającą się na środku drogi. Nie wiedziała, czy to mężczyzna, czy kobieta. Pomyślała tylko, że ktoś taki może wpaść pod samochód. Droga zazwyczaj była tu ruchliwa,
ale tej nocy pusta. Krystyna szła dalej, obserwując, jak postać kołysze się z boku na bok, jakby była pijana. Kiedy dotarła na południową stronę mostu do dzielnicy Tek, chciała już tylko skręcić i dojść do ciepłego domu. Wtedy zobaczyła, że tamten człowiek się zatrzymał. Stał nieruchomo. Patrzył prosto na nią. Po chwili ruszył biegiem, szybciej, coraz szybciej. Krystyna poczuła, jak adrenalina uderza jej do głowy. To mężczyzna, pomyślała. Zanim zdążyła zareagować, rzucił się na nią z impetem. Co ty do diabła wyprawiasz? Krzyknęła. Spojrzała w jego oczy, były dzikie, zwierzęce. Z ust wyrwały się słowa. Zaraz cię zerżnę. Krystyna zrozumiała natychmiast, że to nie żart. Ten człowiek naprawdę chce ją skrzywdzić. Zaczął ją ciągnąć w stronę pobocza, z dala od mostu, od świateł, od ludzi. Ona próbowała utrzymać się na jezdni, bo wiedziała, jeśli zostanie na drodze, ma szansę przeżyć. Krzyczała o pomoc, licząc, że ktoś w pobliskich blokach usłyszy jej głos albo że nadjedzie samochód. I wtedy na moście pojawiła się ciężarówka. Kierowca ciężarówki, który przejeżdżał wtedy przez most, został później przesłuchany przez policję jako świadek. Powiedział, że widział mężczyznę pochylonego nad kobietą leżącą na ziemi, ale pomyślał, że pomaga jej wstać. Może się przewróciła. Może to kłótnia zakochanych, pomyślał, jadąc dalej. Zatrąbił, żeby zwrócić ich uwagę. Mężczyzna odwrócił głowę, wystraszony, zaskoczony. Kobieta uniosła prawą rękę, a kierowcy wydawało się, że machnęła w jego stronę, jakby chciała powiedzieć: okej, wszystko w porządku, więc odjechał. Nie wrócił do tego wspomnienia, dopóki następnego dnia nie przeczytał w gazecie o brutalnym gwałcie na moście w Umeå. Wtedy zadzwonił na policję i zgłosił wszystko, co widział. Tymczasem napastnik ciągnął Krystynę w dół zbocza, z dala od mostu ku bardziej odosobnionego miejsca. Był wściekły. Krystyna nie poddawała się, walczyła z całych sił, ale to tylko potęgowało jego szał. W pewnym momencie złapał ją za twarz i przyciągnął do siebie. Poczuła jego zęby na uchu. Usłyszała trzask chrząstki i wtedy właśnie je odgryzł. Zamknij się, kurwa! Wrzasnął. Ból był nie do zniesienia. Czuła, jak ciepła krew spływa jej po szyi, a na śniegu tworzy się ciemnoczerwona kałuża. Walka trwała dalej. Krystyna nie ustępowała. W pewnej chwili chwyciła jego palec w zęby i ugryzła z całej siły, ale to tylko rozjuszyło go jeszcze bardziej. Zdołał ją przewrócić i wlec dalej, pod most, w stronę rzeki. Krystyna kilka razy próbowała podnieść się z ziemi, ale to było bez sensu. On był silniejszy, a ona osłabiona bólem i krwią. Zrozumiała, że nie wygra siłą. Zmieniła taktykę. Zaczęła do niego mówić. Powiedziała, jak się nazywa, że ma męża i dzieci, że chce tylko wrócić do domu. Błagała. Proszę, nie zabijaj mnie. Powtarzała to wiele razy, ale jej słabość tylko rozjuszała go jeszcze bardziej. Złapał ją za gardło i zaczął dusić. Nie mogła oddychać. Zaczęła tracić przytomność. W ostatniej chwili poluzował uścisk i Krystyna złapała haust powietrza, drżąc z bólu. Leżała twarzą do ziemi, kiedy zerwał z niej zegarek, a potem zaczął ściągać rajstopy i bieliznę. Wtedy ogarnął ją czysty, paraliżujący strach. Zrozumiała, że ten człowiek na pewno ją zabije. Siły powoli ją opuszczały. Potem ją zgwałcił. A kiedy skończył, nie przestał. Tym razem uderzył ją pięścią w twarz, a następnie zaciągnął w dół ku brzegowi rzeki. Rzeka Umelven była przykryta cienką warstwą lodu. Krystyna wiedziała, że jeśli tam wpadnie, to będzie koniec. Mężczyzna nie odważył się wejść na lód, więc zamiast tego ponownie chwycił ją za szyję i zacisnął dłonie z całą siłą. Świat zrobił się czarny. Krystyna straciła przytomność. Kiedy odzyskała świadomość kilka minut później, leżała na ziemi, patrząc w górę. Nad nią zimne, obojętne gwiazdy i wiedziała, że nic już nigdy nie będzie takie samo. Policjanci, którzy dotarli na miejsce, odnaleźli jej ucho niedaleko drogi.
Leżało w kałuży krwi na poboczu południowej części mostu. Zawinęli je w śnieg, by zachować tkanki i zabrali prosto do szpitala. Tam chirurdzy natychmiast przystąpili do operacji. Tej samej nocy udało się przyszyć ucho z powrotem. W tym samym czasie, zaledwie kilka przecznic dalej, żona pewnego mężczyzny zatrzymała samochód przy poboczu. Jej mąż dzwonił, prosząc o podwózkę po imprezie firmowej. Pracował w warsztacie Motor Centralen, tym samym, o którym już kiedyś wspominała policja. Kiedy wsiadła do auta, zauważyła, że jego ubranie jest poplamione krwią. Zapytała więc, co się stało. Mężczyzna powiedział jej, że to krwotok z nosa. Nie dopytywała. Kiedy wrócili do domu, natychmiast wrzucił wszystkie ubrania do pralki. Po raz pierwszy, odkąd byli małżeństwem, sam zrobił pranie. Żona stała w milczeniu, przyglądając się temu i pomyślała, jakie to dziwne. Nigdy wcześniej tego nie robił. Tej nocy, zanim poszedł spać, usmażył sobie hamburgera i zjadł go w ciszy przy kuchennym stole. W ich świeżo wyremontowanym domu na obrzeżach Umeå panowała cisza. Dwoje ich dzieci spało głęboko, a kobieta, z którą był od czasów liceum, leżała bezsennie, czując, że tej nocy wydarzyło się coś niepokojącego. Następnego dnia, w sobotę 11 grudnia 2005 roku, śledczy prowadzący sprawę człowieka z Haga zareagowali zaskoczeniem i gniewem. Kolejny atak, kolejna kobieta. Ale tym razem przysięgli. Złapiemy go. Policja ściągnęła logi połączeń telefonicznych z anten komórkowych w rejonie miejsc napaści. Analizowano każde połączenie, które łączyło się z nadajnikiem najbliżej mostu tamtej nocy. Wyniki były negatywne. Mężczyzna opuścił obszar szybciej niż przypuszczano. Telefon, z którego dzwonił do swojej żony, złapał zasięg tuż poza obszarem poszukiwań. To był już 4. raz, kiedy człowiek z Haga wymknął się policji w taki sposób. Jak po każdej jego napaści, kiedy tylko wiadomość trafiała do mediów, na policję zaczęły spływać dziesiątki zgłoszeń i tropów. Podejrzewano sąsiadów, współpracowników, studentów, a nawet przypadkowych przechodniów. Telefon dzwonił bez przerwy. Było ich tak wiele, że policja musiała ściągnąć posiłki z Krajowego Biura do Spraw Przestępstw z Użycia Przemocy. Jednym z funkcjonariuszy, których wezwano do pomocy, był Jonas Hildebur, specjalista od profilowania geograficznego, świeżo po szkoleniu w FBI. Profilowanie geograficzne to nowoczesna metoda analizy kryminalnej stosowana głównie w przypadkach seryjnych morderstw i gwałtów. Polega na badaniu lokalizacji powiązanych ze sobą przestępstw, aby określić najbardziej prawdopodobny obszar zamieszkania sprawcy. Łączy analizę ilościową i jakościową, pomaga zrozumieć schemat przestrzenny działań przestępcy, a tym samym zawęzić obszar poszukiwań. Metoda ta pozwala policji priorytetyzować tropy w ogromnych śledztwach, gdzie pojawiają się setki, a nawet tysiące podejrzanych i zgłoszeń. W 2005 roku w Szwecji była to technika stosunkowo nowa, a śledczy z Umeå korzystali z niej po raz pierwszy. Profil, który przedstawił Jonas Hildebur, okazał się zdumiewająco trafny. Wskazał, że sprawca pracuje lub ma bliską osobę w dzielnicy Haga. W tygodniach po napaści na Krystynę około 30 funkcjonariuszy pracowało dniami i nocami, segregując i analizując napływające wskazówki. I wreszcie 29 stycznia 2006 roku na biurko śledczych trafił anonimowy telefon. Ktoś podał prawdziwe nazwisko człowieka z Haga. Niklas Lindgren. Do dziś nie wiadomo, kto dokładnie zgłosił ten trop. Niektórzy sądzą, że to była jego żona, która połączyła fakty. Nocny telefon, krew na ubraniu i dziwne milczenie następnego dnia. Inni twierdzą, że był to któryś z jego współpracowników z firmy Motor Centralen. Prawdopodobnie nigdy się tego nie dowiemy. Z powodu ogromnego natłoku spraw policja potrzebowała prawie 2 miesięcy, zanim w ogóle wezwała Niklasa Lindgrena na przesłuchanie. Trzeba pamiętać, że był to tylko jeden z 1000 tropów dotyczących tego, kim mógł być człowiek z Haga. 20 marca 2006 roku Niklas Lindgren został poproszony, aby stawić się na komisariat w Umeå.
Ktoś poinformował policję, że jest uderzająco podobny do portretu pamięciowego gwałciciela. Wezwano go więc na krótkie przesłuchanie. Przyszedł prosto z pracy w roboczym kombinezonie i odpowiadał na typowe pytania. Czy ma kowbojki i gdzie był w nocy, kiedy Krystyna została zgwałcona? Na początku powiedział, że nie pamięta dokładnie, co robił w nocy z 9 na 10 grudnia. Wspomniał jedynie, że jego małe dziecko miało wtedy urodziny, ale nie potrafił sobie przypomnieć, co robił przedtem ani później. Przesłuchanie zakończono. Policjanci uprzejmie poprosili go o dobrowolne pobranie próbki DNA, tak jak robiono to z każdym przesłuchiwanym. Niklas odpowiedział, że słyszał już o takich testach i nie ma ochoty oddawać swojego DNA. To natychmiast wzbudziło podejrzenia. Następnego dnia śledczy wezwali na przesłuchanie jego współpracowników. Ci opowiedzieli, że tamtego wieczoru mieli imprezę firmową, a część z nich, w tym Niklas, pojechało później do centrum Umeå, by dalej pić w jednym z pubów. Po tej rozmowie policjanci ponownie wezwali Lindgrena. Tym razem skonfrontowali go ze zeznaniami kolegów. Powiedzieli wprost, że wiedzą, iż był w centrum miasta i pił z nimi do późna w nocy. Niklas zmienił wersję wydarzeń. Przyznał, że faktycznie wyszedł z pubu około 2 nad ranem. Potem poszedł coś zjeść, a następnie zadzwonił do żony, która przyjechała po niego samochodem. Ponownie zapytano, czy zgodzi się na dobrowolne pobranie DNA. Odpowiedział, że nadal nie, bo jak twierdzi, naczytał się różnych rzeczy o testach DNA. Wtedy policjanci zapytali, czy mogą zrobić mu zdjęcie do akt. Lindgren odmówił. Nie widzę żadnego powodu, żeby się zgadzać. Po chwili padło bezpośrednie pytanie. Czy ma pan coś wspólnego z napaścią przy moście Teg? Nie, odpowiedział spokojnie. Tego samego wieczoru policja zadzwoniła do jego partnerki, żeby wezwać ją na komisariat. Kiedy wróciła do domu, spytała Niklasa, dlaczego nie zgodził się oddać próbki DNA. To przecież najprostszy sposób, żeby cię wykluczyli. Rozmawiali o tym długo. Uznali, że jeśli odda DNA, wszystko się wyjaśni. Następnego ranka policja ponownie się z nim skontaktowała. Poproszono go, by znowu stawił się na komisariacie. Kiedy przyjechał, poinformowano go, że tym razem mają już nakaz pobrania DNA, nawet bez jego zgody. Niklas wzruszył ramionami. W porządku, zróbcie to. Ale kiedy policjant włożył patyczek do jamy ustnej, okazało się, że nie ma tam nawet kropli śliny. Usta Lindgrena były tak wyschnięte, że musieli dać mu szklankę wody, zanim udało pobrać się próbkę. Dzień po badaniu Niklas zadzwonił do pracy i zgłosił chorobowe. Prawdopodobnie wiedział już, co nadchodzi. 5 dni później prowadzący sprawę detektyw odebrał telefon z laboratorium DNA. Laboratorium potwierdziło, że Niklas Lindgren był w istocie człowiekiem z Haga. Chwilę po tym telefonie policja wysłała funkcjonariuszy jednocześnie do jego domu i miejsca pracy, aby uniknąć ryzyka, że zniknie. Znaleziono go w warsztacie Motor Centrale w dzielnicy Haga. Wracał właśnie z przerwy obiadowej w towarzystwie kilku współpracowników. Policjanci podeszli do niego dyskretnie, zabrali na bok i odprowadzili prosto na komisariat. 2 godziny po zatrzymaniu odbyła się konferencja prasowa. Policja poinformowała dziennikarzy, że mężczyzna został aresztowany w związku z gwałtami w Haga, a jego DNA potwierdza związek z miejscami zbrodni. Miał 33 lata, był mężem, ojcem 2 dzieci. Na pierwszy rzut oka zwyczajny człowiek, prowadzący spokojne życie. 2 dni później sąd rejonowy w Umeå skierował Niklasa Lindgrena do aresztu tymczasowego pod zarzutem wielokrotnych gwałtów, napaści i usiłowania zabójstwa. Niklas wszystkiemu zaprzeczał. Przez 3 tygodnie utrzymywał, że nie ma z tym nic wspólnego. Aż wreszcie 22 kwietnia 2006 roku poprosił o rozmowę z detektywami. W obecności adwokata powiedział tylko: tak, chciałbym przyznać się do 6 napaści. Godzinę później przesłuchanie dobiegło końca. Niklas Lindgren został oskarżony o napaść na 9 kobiet, ale przyznał się tylko do 6. 5 z tych zbrodni popełnił pomiędzy narodzinami swojego pierwszego i drugiego dziecka. Szwecja była w szoku. Jak to możliwe, że Niklas Lindgren był człowiekiem z Haga? Ludzie wyobrażali sobie potwora, bestię.
Tymczasem przed kamerami stał niski, niepozorny, nieco nieśmiały mężczyzna w okularach. Okazało się, że koledzy z pracy żartowali z jego małych stóp i mówili, że wygląda jak portret pamięciowy gwałciciela z Haga. Ale nikt nigdy nie pomyślał, że to naprawdę on. Nikt nie zadzwonił na policję. Zapytany, co robił przez 5 lat przerwy między napaściami, odpowiedział, że remontował dom i rzadko wychodził ze znajomymi. W październiku 2006 roku zapadł wyrok. 14 lat więzienia za 2 usiłowania zabójstwa, 2 gwałty ze szczególnym okrucieństwem, 1 gwałt i 1 usiłowanie gwałtu. Ofiary otrzymały odszkodowania w kwocie o łącznej wysokości 430 000 koron szwedzkich. Zgodnie z opinią biegłych psychologów, Niklas Lindgren był seksualnym sadystą z nieokreślonym zaburzeniem osobowości o cechach obsesyjnych i niedojrzałym. Ale dlaczego człowiek gwałci? Psychoterapeuta Nicholas Groth tłumaczył, że gwałt nie jest przede wszystkim aktem seksualnym. To działanie oparte na władzy, kontroli i dominacji. Na podstawie wieloletnich badań i wywiadów z przestępcami seksualnymi Groth wyróżnił 3 typy gwałcicieli. Gwałciciel z gniewu to atak nieplanowany, pełen brutalności i wyładowania emocji. Sprawca używa przemocy znacznie przekraczającej potrzebę podporządkowania ofiary. Często ma problemy z erekcją, co tylko nasila jego frustrację i agresję. Po wszystkim może czuć ulgę, ale też obrzydzenie do siebie. Często impuls do ataku jest związany z nagłym wydarzeniem lub kryzysem emocjonalnym. Autorka badań o człowieku z Haga zauważa, że Niklas Lindgren idealnie wpisywał się w ten typ. Był wyjątkowo brutalny. Nie zawsze potrafił doprowadzić gwałt do końca, a jego agresje często powstrzymywały stresujące wydarzenia rodzinne. Drugi typ – gwałciciel władzy. Taki sprawca planuje atak z wyprzedzeniem, czasem posługuje się bronią, a jego motywacją jest potrzeba dominacji i potwierdzenia własnej wartości. Postrzega seks jako dowód siły, a uległość ofiary interpretuje jako przyzwolenie. Trzeci typ to gwałciciel sadystyczny. Tutaj złość i seksualność są nierozerwalnie związane. Sprawca odczuwa przyjemność tylko wtedy, gdy zadaje cierpienie. Często używa narzędzi, rytuałów, potrafi przetrzymywać ofiary dniami, a jego zbrodnie kończą się morderstwem. Po wyroku Niklas Lindgren trafił do więzienia, stając się tam celem numer 1. Cała Szwecja znała jego twarz. Wszyscy wiedzieli, kim jest. W więzieniu w Kumla nie był mile widziany. Został pobity przez więźnia o imieniu Kenny, mężczyznę, który zamordował swoją 12-letnią pasierbicę i zgwałcił jej 13-letnią przyjaciółkę. O Kennym opowiadaliśmy już w odcinku 38 kryminalnych opowieści pod tytułem Tragiczna Nost Westerhaninge. Innym razem, gdy Lindgrena nie było w celi, grupa współwięźniów weszła do środka i oddała mocz na jego łóżko. Był też wielokrotnie atakowany i opokarzany przez innych osadzonych w więzieniu w Kumla. Po roku musiano go przenieść do zakładu karnego w Norrtalje, po tym jak doszło do pobicia. Szwedzki system sprawiedliwości opiera się jednak na zasadzie resocjalizacji, a prawo jest jednoznaczne. Po odbyciu 2/3 kary skazany może zostać zwolniony warunkowo na ostatnią jej część. 28 lipca 2015 roku, po 9 latach odsiadki, Niklas Lindgren opuścił więzienie. Jego uwolnienie wywołało ogromne poruszenie w całym kraju. Szwedzi zaczęli gorąco debatować o przepisach dotyczących warunkowego zwolnienia. Wielu pytało, czy człowiek, który przez lata terroryzował Umeå, powinien w ogóle mieć prawo wrócić do tego miasta. W dniu jego wyjścia setki mieszkańców Umeå wyszły na ulicę, by zaprotestować przeciwko uwolnieniu człowieka z Haga. Na północnym placu miasta unosiły się transparenty i płonęły znicze. Ludzie przyszli, by okazać gniew, żal i solidarność z ofiarami. Niklas nie wrócił do Umeå. Został przyjęty do koledżu w Luleå, około 3 godzin drogi na północ. Zamieszkał w małym mieszkaniu studenckim. Miesiąc później został brutalnie pobity przez 3 mężczyzn w wieku 21, 23 i 24 lat. Było wielu świadków, lecz wszyscy, jak się okazało, cierpieli na zanik pamięci, kiedy przyszło do składania zeznań w sądzie.
Nikt nie został skazany w tej sprawie. Kim więc był Niklas Lindgren? Nigdy nie potrafił wyjaśnić, dlaczego przez tyle lat atakował kobiety. Śledczy i dziennikarze szukali odpowiedzi w jego przeszłości, ale nie znaleźli tam niczego, co mogłoby wytłumaczyć tak ogromną wściekłość i nienawiść. Jedynie, co sam wskazywał jako przyczynę, to alkohol. Twierdził, że wszystkie zbrodnie popełnił po pijanemu, że nigdy nie brał narkotyków, a pić zaczął w wieku 14 lat. Od tamtej pory był typowym imprezowiczem, który tracił kontrolę nad sobą po alkoholu. Fakt, że dziś jest wolnym człowiekiem, napawa wielu Szwedów strachem i niedowierzaniem. Nie odbył żadnej terapii w więzieniu. Oferowano mu udział w programie dla przestępców seksualnych, ale odmówił. To oznacza, że nie przeszedł żadnej wewnętrznej przemiany i choć trudno to przyznać, pozostaje potencjalnym zagrożeniem. Miejmy nadzieję, że nigdy więcej nie usłyszymy jego nazwiska w gazetach, ale musimy pamiętać o jego 9 ofiarach, o kobietach, które miały pecha stanąć na jego drodze. Louise, 14 lat, Pia, 28, Corinne, 50, Erika, 23, Kia, 18, Sara, 22, Mia, 22, Elin, 15 i Christina, 51 lat. Mam nadzieję, że dziś wszyscy inni są bezpieczni i cieszą się spokojnym życiem. Dzisiaj, w roku 2025, Niklas Lindgren ma 49 lat. Po wyjściu z więzienia w 2015 roku zniknął z życia publicznego. Nie udzielał wywiadów, nie występował w mediach, a jego dokładne miejsce pobytu nie jest znane. Według szwedzkich mediów i akt rejestrowych zmienił nazwisko i przeniósł się na północ kraju. Nie wiadomo, czy pracuje, ani jak wygląda jego życie dziś. Nie był ponownie karany, choć wielu wciąż pyta, czy człowiek zdolny do takich czynów może naprawdę się zmienić. Jego była żona i dzieci zerwały wszelkie kontakty z przeszłością. Żyją spokojnie, z dala od Umeå i próbują odbudować normalność, którą zniszczył człowiek, którego kiedyś znały najlepiej i kochały. Imiona kobiet pojawiające się w tej historii zostały zmienione, aby chronić ich prywatność. To one, 9 ofiar Niklasa Lindgrena, stały się symbolem siły, odwagi i przetrwania. Niektóre z nich nigdy już nie mówiły o tym, co przeżyły, inne podjęły próbę oswojenia przeszłości i nauczyły się żyć dalej. Ale Umeå pamięta o człowieku z Haga. Lęk, który sparaliżował to miasto na przełomie wieków, nigdy nie zniknął całkowicie. Stał się przestrogą, że zło może mieć zwyczajną twarz. Twarz sąsiada, kolegi z pracy, ojca z dzieckiem na ręku. Jeśli więc kiedyś znajdziesz się w północnej Szwecji i nocne miasto spowije cisza, a echo kroków odbije się w pustych ulicach, pamiętaj, że ta historia wydarzyła się naprawdę. A za murami zwykłych domów czasem kryją się rzeczy, o których nikt nie ma odwagi mówić. Dziękuję, że wysłuchaliście tej historii. To był odcinek Człowiek z Haga. Opowieść o lęku, o brutalności i o kobietach, które przetrwały coś, czego nikt nie powinien doświadczyć. Jeśli chcecie wspierać powstawanie kolejnych odcinków, subskrybujcie, zostawcie komentarz lub dołączcie do grona moich patronów. To dzięki Wam te historie mogą być opowiadane dalej. Dziękuję, że słuchacie, dziękuję, że pamiętacie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Kryminalnych Opowieści. A teraz dla wszystkich, którzy dotrzymali do tego momentu, chciałbym przedstawić nowy projekt. Od dawna chciałem stworzyć coś innego, coś, co sięga głębiej niż zbrodnia, coś, co nie daje spać. Tak powstał 13 Passenger, nowy kanał, który już wkrótce ruszy. To podróż przez historie, które nigdy nie powinny zostać opowiedziane. Prawdziwe, nieprawdopodobne i takie, których nikt nie zdołał wyjaśnić. Głosy ludzi, którzy widzieli coś, czego nie da się wytłumaczyć. Nagrania bez źródła. Wspomnienia, które nie należą do nikogo, a mimo to wracają. Na razie kanał dopiero się budzi, ale możesz być tam od początku. Zasubskrybuj 13 Passengera już teraz
i pomóż mi rozkręcić ten projekt. Każda subskrypcja pozwoli tej podróży ruszyć z większym zasięgiem i jeszcze większą siłą. A kryminalne opowieści oczywiście zostają. Będą pojawiać się tak jak zawsze. Po prostu teraz otwieram jeszcze jedne drzwi. Drzwi do innego świata. Takiego, w którym czujesz, że ktoś właśnie usiadł naprzeciwko ciebie. Nie wiesz, skąd się wziął. Nie wiesz, kiedy wsiadł. Ale wiesz jedno. 13. pasażer nie powinien tu być.